muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć do lat 60. Myślę, że to było 64. Pracowałem wtedy dla zespołu filmowego Jerzego Bosaka. Żył jeszcze Andrzej Munk. Zbieraliśmy się razem, no i rozmawialiśmy o tym, jakby tu zrobić prawdziwy polityczny film, bo to było naszą, jego i moją namiętnością. Jerzy Bosak był dziennikarzem, fantastycznie orientował się i wspaniale pamiętał najrozmaitsze wydarzenia, które zanotowała prasa. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać o różnych, z czego by tu można było zrobić film. I Jerzy Bosak nagle opowiedział historię, którą wyczytał gdzieś w gazecie, że w Nowej Hucie w Urzędzie Pracy zgłosił się do pracy mężczyzna. Zapytali się jego, jaki jest jego zawód. On powiedział, że murarz. Mówię, nie, murarz to już nie, bo Nowa Huta już wymurowana. My tu potrzebujemy do stalowni ludzi. No ale on do stalowni się nie nadawał, bo to nie było jego zawodem. To nie było jego... No i odprawiono go od okienka. Kiedy go odprawiono, nagle te urzędniczki mówią, ale to znajoma twarz, skąd my go znamy, kto to był. I przypomniały sobie, że w latach 50. Nowa Huta była wypełniona jego portretami, bo to był jedna z gwiazd przodownictwa pracy lat 50. No i to była historyjka, którą opowiedział Jerzy Bosak, która wcale nie znalazła się w naszym filmie, ale od której zaczęła się cała historia. No, zaczęliśmy się, że to jest dobry temat, żeby przywołać bohaterów z lat 50., bo już powoli, że tak powiem, no, kończyła się jakby udręka z naszym drogim sekretarzem, który coraz bardziej nam się starzał i coraz bardziej był stetryczały. No i szykowali się młodzi partyjni działacze, żeby odegrać jakąś rolę, ale to jeszcze była długa droga, jak się okazało. Bosak bardzo szybko się zorientował, że jedynym scenarzystą dla tego tematu może być Aleksander Ścibor-Rylski. A to z tego prostego powodu, że on fantastycznie się orientował no jakby to powiedzieć, w sferach rządzących. Miał fantastyczną orientację, a też w latach 50. pisał broszurki takie, które były życiorysami przodowników pracy. No, takie propagandowe broszurki, więc uznał, że to będzie najlepszy wybór. Ścibor się pojawił, wysłuchał, żeby zrobić film właśnie o takim, usłyszał też tą anegdotę, którą opowiedział Bosak i powiedział, że jedzie do Zakopanego, za 3 tygodnie przywiezie nam scenariusz.